Spotykamy się dzisiaj z bardzo specjalnymi gośćmi, również na specjalnym wywiadzie, to znaczy Ania Szarmach i Frank McComb dla Good Time Radio, tuż przed koncertem w Poznaniu w kinie Apollo, przed waszym wspólnym koncertem tak naprawdę. Frank, firstly I would like to ask you, what took you so long to come to Poland, because this is your first time, isn't it? Well, it took me so long. It took me forever to meet her. She's the reason I'm here. So. It was my next question. Wait a second, please. So we'll come to that in a minute. What took me so long is, I'll be honest with you, if you don't mind me being frank, so to speak, no pun intended. It was the people in the seats of power and influence. It's, they don't look at the little guys like me. I've got all the talent, but I'm not politically correct, because I'm an independent artist. And a lot of these companies in America, well, I'll say in America, I won't say around the world, but the majors in America, if you don't let them turn you into a product, basically, then you don't get all of the extras. Spotkaliśmy się właściwie dopiero po przyjeździe Franka do Polski, ale stało się to za sprawą maila, którego dostałam od jego menadżerki. A w zasadzie nie tego, ponieważ kiedy go dostałam, a treść jego była taka, że mamy się natychmiast skontaktować ze sobą, to wyrzuciłam go do kosza. I zapomniałam, bo myślałam, że to jest jakiś głupi żart. Myślę, że ten syndrom wyparcia dlatego miał miejsce, ponieważ Frank był moim idolem przez cały 2000 rok, ale takim mega intensywnym i był tylko on. I tylko go słuchałam, więc to było tym bardziej nieprawdopodobne, że jest że taka chwila nastąpiła. I za parę godzin mój brat zadzwonił do mnie i powiedział, że Wyjąć maila ze spamu. Nie. I okazało się, że Frank inną drogą też próbował się ze mną skontaktować przez jeszcze innego menadżera. Ten z kolei dotarł do mojego brata i nie było wyjścia, już musieliśmy się skontaktować. Musisz przyznać, że wyobraźnię dobrą mam. Ja wśród przytomnych wszystkie zmysły wyostrzone mam. Dlatego czasem mówisz o mnie zbyt ponadta jest i nie pozwalasz, by skrywać czułości rozpostały się. To nie tak, że nie mam serca, nie. One of the people, my little team of people, sent me a link saying, "This lady is on TV wearing your shirt." And I said, "Really? Really? She's wearing my shirt? Let me see." So they sent me the link, and I looked at it and I said, "She's wearing my shirt." But what stood out to me more than the shirt was the talent. So I said, find her now. And I had everybody looking for her. I mean, people in Houston, Alabama, people in Amsterdam, people in Germany, looking for her, right? But they would come back and they said, "Well, Frank, we need to talk to you about this deal that's happening." I said, find her. I don't want to talk about nothing else until you find her. I don't want to hear about nothing, no, nothing. Find her. When you come back to me, I want you to come back telling me you found this lady. I got to know who she is. And that's how I met. That's how we met.
to moja zupełnie wojenna obca. Ze skały zwątpienia przenika. Takie rzeczy to są trochę bajkowe. Niemniej moja droga myślenia jest też pozytywkowa. Jak wielu fanów czy mojej muzyki wie. I wierzę w siłę przyciągania podobnych energii, w marzenia, które się spełniają, w ukryte pragnienia, które gdzieś odnajdują swoje światło. Więc w sumie mnie to nie zdziwiło, no, ale rzeczywiście historia jest bajkowa. Moi drodzy, a teraz moment, na który wszyscy czekają. Po raz pierwszy w Polsce nieprawdopodobny talent. Przed Państwem Mr. Frank McComb! Every person that I have worked for found me. I've never auditioned for a gig when I did play for people. Never auditioned. Marcus Miller, we worked together. He looked for me. Layla Hathaway, Prince, Branford Marcellus, everybody. I mean, I've been blessed to be sought after. Did they saw you also in the internet, or they heard you just with Buckshot, and that was the story? How did it happen? Honestly, I have no idea. All I know is that I have a reputation of being one of the best guys out there, and that's a blessing when you can say that. So, and I just, as it comes, I take it. I believe in maximizing every opportunity. You know, when an opportunity comes your way, you get the best out of it, the most out of it. One thing I learned, very important, at a young age, is do not, and I hope I can say this, but do not kiss the butt of the person that hired you, ever, 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 because you lose their respect, and they'll look at you as a worker more so than a person, because you put yourself in that position, you know. So one thing I learned to do was, when playing for people, is do my job. Or when people, you know, ask me to be on their projects, or to, you know, as another artist, I look at that person as that person, just as she's looked at me as a person, you know, because that's what we are. We're not gods, you know. The industry, the industry believes in making gods out of people. I mean, sad to say, but it's true. You know, Chris Brown, he's a god, so to speak. Alicia Keys, Lady Gaga, they're little gods according to what the industry makes them, you know. I don't want to be that. I don't want to be that. I want to be known as a man that bleeds just like everybody else. I would never say that I'm famous. Chris Brown is famous. You know, John Legend is famous. I would say I'm popular. You know, my Twitter numbers, I got 8,000 followers. Questlove has close to 1 million, maybe. but I mean, But I know you earlier. Here in Poland.
swego czasu takie hasło, które towarzyszyło jego nazwisku, Frank McComb, where the music remains the truth. I on mówił o tym, jakim jest człowiekiem i że jemu nie zależy na popularności, na sławie, ale dlatego, że on jest prawdziwy. I on podchodzi tak samo do drugiego człowieka i do muzyki. I dzisiaj na koncercie, co jest bardzo ważne, myślę, że przez muzykę będzie przemawiała prawda. I to jest najważniejsza rzecz chyba związana akurat z naszym teamem, akurat z Frankiem McCombem, ze mną. I to będzie budowało dzisiejszą muzę, więc to jest bardzo ważne. Pozwolę sobie to Wszystko to, o czym on mówił, będzie podparte po prostu przykładem, którym będzie ta muzyka, którym jest muzyka ewidentnie wykonywana przez niego. Zresztą zobaczycie Państwo, w jak wspaniały i fenomenalny sposób. My name is Frank McComb. Thank you very much. I decided to take matters in my own hands because each record company I was signed to, they each had their own issues. And the problems between the record company and me had nothing to do with the music. It was all politics or money, or both. And music had nothing to do with it. It wasn't even a creative issue, you know, none of that. It was about control, power, and money. And I got tired of dealing with that because I wanted to focus on the music. And if the music is right and the marketing is right, the money will come. You know, so I decided to take matters in my own hands and take my life back into my own hands and just learn everybody's job, do it myself. Myślę, że ja doskonale rozumiem Franka i jego podejście, ponieważ moje jest bardzo podobne. Więc tak naprawdę jestem też sama sobie trochę sterem i okrętem. Mam ludzi przychylnych na całe szczęście, wspaniałych muzyków, wspaniałego brata, który zajmuje się częściowo moimi sprawami i też jest organizatorem zresztą naszych wspólnych koncertów z Frankiem. Więc twierdzę, że jeżeli tkwisz przy swoim i kochasz to szczerze, tak jak pasję się kocha, to nie ma żadnego problemu, żeby to kontynuować i żeby to rosło w siłę i żeby to było coraz lepsze. Więc gdybym tego nie wiedziała, to nie miałabym powera, żeby po prostu przejść do przodu. A że gdzieś tam wierzę w to szczerze i to bardzo kocham, no to widzisz sama, jaka jest sytuacja. To jest prawdziwa sytuacja. Taka sytuacja, proszę Państwa. Ania Szarmach i Frank McComb. Chyba moglibyśmy rozmawiać jeszcze dużo dłużej, ale jesteśmy tuż przed koncertem, w związku z tym nie będę Wam zajmować więcej czasu i bardzo się cieszę, że znaleźliście ten czas dla Gościnnym Radio. Real artists, real music. Prawdziwi artyści, prawdziwa muzyka. To właśnie jest chyba najlepsze interludium właśnie przed tym Waszym koncertem. Serdecznie zapraszamy, fragmenty także będą z pewnością tego koncertu na naszej stronie, a teraz już do zobaczenia. No i trzymam kciuki za dzisiejszy wieczór. Thank you, Frank. Dziękuję, Aniu.